To będzie opowieść o ludziach, którzy w stale zamykali strach, o odwadze, która ma kształt i ciężar, o czasie, w którym wojownik nie był żołnierzem, a legendą kroku, o chwale, o przygodzie, o przeznaczeniu, o lęku przed końcem, o pragnieniu nieśmiertelności i o potrzebie zostawienia po sobie czegoś więcej niż tylko imienia. Zanim Wawel rozbłysnął koronami, był strażnicą nad Wisłą, warownią z wapiennej skały, spowitą mgłą i otoczoną wałami ziemno-drewnianymi. W nocnej ciszy skrzypiały bramy, a krew barwiła bruk, gdy książęta walczyli o Kraków i władze piastów. Gdy o zbrojowni nikt jeszcze nie myślał, na północnym skraju wzgórza stał romański stołów. Wieża z XII wieku o ścianach grubości 1,5 metra i wysokości co najmniej 18 metrów. Ten pierwszy kamienny magazyn mieścił broń i obrońców. Runął w XIV stuleciu, ustępując miejsca wieży duńskiej. Lecz pamięć o nim przetrwała w sercu przyszłej zbrojowni jako jej najdawniejszy fundament. Rok 1320. Na wzgórzu, które dotąd broniło jedynie przetrwania, wznosi się tron Zjednoczonego Królestwa. Kamienne mury twierdzy nabierają innego ciężaru. Teraz mają strzec nie tylko życia, lecz majestatu korony. W chłodnych, wilgotnych wnętrzach rodzi się królewski skarbiec, sanktuarium pamięci i potęgi. Tu spoczywają insygnia koronacyjne, a wśród nich szczepiec, miecz obrzędowy, znak nowego panowania i jedności Polski. Obok lśnią zbroje paradne, hełmy i miecze reprezentacyjne, każde nasycone historią swoich właścicieli i brzmieniem dawnych bitew. Tak powstaje zaczątek zbrojowy. Niezwykły skład, lecz świadectwo siły, pamięci i potęgi władzy, która odtąd będzie bić w sercu Wawelu. Rok 1410. Nad polem Grunwaldu unosi się dym, trzask łamanych kopii i krzyk stali, gdy polsko-litewskie wojska kruszą potęgę zakonu krzyżackiego. Niecały rok później król Władysław Jagiełło wyrusza do Krakowa nie z kosztownościami, lecz z dowodami zwycięstwa. Za królewskim orszakiem suną zdobyczne chorągwie, ciężkie od krwi i bitewnego dymu. W 1411 roku król wprowadza je do katedry i zawiesza przy grobie świętego Stanisława jako świadectwo wielkiego zwycięstwa. W ich cieniu rodzą się nowe pokolenia obrońców, a pamięć o tym triumfie staje się fundamentem przyszłej zbrojowni. Miejsca, w którym stal i proch będą przemawiały równie donośnie jak królewskie insygnia. Z przysięgi Grunwaldu wyrasta nowa siła Wawelu. Każde pokolenie dokłada do murów nie złoto, lecz stal i pamięć bitew. Po zwycięstwie pod Obertynem w 1531 roku król Zygmunt I wznosi arsenał przy broni grodzkiej, by strzec armat i chorągwi. 100 lat później Władysław IV buduje gmach dla artylerii, gdzie ciężkie działa pulsują ogniem, gotowe na każdy atak. Przez kolejne wieki Wawel nie zazna spokoju. Odpiera wojska Maksymiliana w 1587, stawia czoła potopowi szwedzkiemu w 1655 i rosyjskim ostrzałom w czasie Konfederacji Barskiej w 1772. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wawel traci królewską rolę. Broń, która broniła Rzeczypospolitej, milknie, a w murach brzmi echo obcych rozkazów. Jednak duch narodu nie gaśnie. W katedrze spoczywa Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, bohaterowie walk o wolność. W
połowie XIX stulecia Austriacy zamieniają go w cytadelę twierdzy Kraków, otaczają bastionami i wznoszą koszary. Po latach austriackiej niewoli Wawel wreszcie oddycha wolnością. Rok 1918 przynosi odrodzenie państwa i narodu. W 1919 żołnierze Nowej Rzeczypospolitej wznoszą dary. Broń z krakowskich magazynów i zdobyte austriackie dzieła. Pierwsze iskry przyszłej kolekcji. Traktat ryski 1921 zwraca Polsce zrabowane skarby. Lufy armat, paradne szyszaki, dawne oręże. Ocalałe armaty i zbroje stają się zalążkiem przyszłej kolekcji, z której po odrodzeniu narodzi się nowa zbrojownia. Dowód, że pamięć oręża przetrwała nawet w sercu zaborczej twierdzy. W wawelskich murach znów rozbrzmiewa echo szczepca, a ściany, które milczały pod zaborami, mówią językiem stali i honoru. Pokój nie trwa jednak długo. Wrzesień 1939. Nad Polską zapada cień wojny. Najcenniejsze skarby Wawelu, w tym szczerbiec i arrasy, w pośpiechu opuszczają zamek, by umknąć grabieży. Wyruszają w dramatyczną podróż przez Europę aż do Kanady, gdzie przez lata spoczywają w ukryciu. W 1959 i 1961 skarby wracają do Krakowa, przypominając o narodzie, który nie pozwolił zgasnąć swojej historii. W 1963 Wawel otwiera zbrojownię. Światło znów odbija się w stalowych lufach, a każdy miecz i chorągiew, ocalałe z rozbiorów, wojen i wygnania, prowadzą nas w głąb wieków, gdzie stal zamienia się w pamięć, a pamięć w nieśmiertelną legendę. Przez kolejne lata Wawel dojrzewał w ciszy do nowego rozdziału. Do chwili, gdy zbrojownia znów przemówi w pełnym świetle współczesności. Po latach przygotowań otwiera się na nowo, przebudowana, rozświetlona jak księga, która wciąż dopisuje kolejne karty. Tu historia zatacza krąg. Od legend pierwszych obrońców po dzisiejszą, nowoczesną ekspozycję zbrojownia trwa, dowodząc, że odwaga i pamięć są silniejsze niż czas. A to, co zapisane w stali, wciąż szeptem prowadzi ku temu, co dopiero nadejdzie. Fear and steel, of courage that has shape and weight, of a time when a warrior was not just a soldier, but a legend in motion, of glory, of adventure, of destiny, of fear of the end, of desire for immortality, and of the need to leave behind something more than just a name. Limestone stronghold shrouded in fog, surrounded by wood and earth ramparts. In the silence of the night, gates creaked and blood stained the cobblestones as princes fought for Krakow and the Piast dynasty's rule. When the armory was not even a concept, on the northern edge of the hill stood a Romanesque bird, a 12th century tower with walls 1.5 meters thick and at least 18 meters high. This first stone warehouse housed weapons and defenders. It collapsed in the 14th century, giving way to the Danish tower, but its memory survived in the heart of the
future armory as its oldest foundation. The year is 1320. The hill which until then only ensured survival now sees the rise of the throne of the United Kingdom. The fortress's stone walls take on a new weight. Now they are to protect not only life, but also the majesty of the crown. Within its cool, damp interiors, a royal treasury is born, a sanctuary of memory and power. This is where the coronation insignia rest, including szczerbiec, a ceremonial sword and symbol of Poland's new rule and unity. Next to them gleam parade armor, helmets, and other ceremonial swords, each steeped in the history of its owners and the echoes of ancient battles. This is the beginning of the army. Not an ordinary warehouse, but a testimony to the strength, memory, and power of the authority that would beat in the heart of Wawel from then on. The year is 1410. Over the fields of Grunwald hangs smoke, the crack of breaking spears, and the cry of steel, as the Polish-Lithuanian army crushes the power of the Teutonic Order. Less than a year later, King Jagiellon sets off from Krakow, not with valuables, but with proof of victory. The royal procession is followed by trophy bands, heavy with blood and battle smoke. In 1411, the king brings them into the cathedral and hangs them at the tomb of St. Stanislaus as a testament to the great victory. In their shadow, new generations of defenders are born, and the memory of this triumph becomes the foundation of the future armory, a place where steel and gunpowder will speak as loudly as the royal insignia. The Grunwald Oath gives the Wawel Hill its new strength. Each generation enriches its walls not with gold, but with steel and the memory of battles. After the 1531 victory at Obertin, King Sigismund I builds an arsenal at the Wrocław Gate to guard the cannons and banners. A century later, Władysław IV Vasa erects an artillery building where heavy cannons pulse with fire, ready for any attack. For centuries to come, Wawel knows no peace. It repulses Maximilian's troops in 1587, faces the Swedish deluge in 1655, and Russian shelling during the Bar Confederation in 1772. After the Third Partition of Poland in 1795, Wawel loses its royal function. The weapons that defended the Polish state fall silent, and the echoes of foreign orders sound within its walls. And yet the spirit of the nation endures. Tadeusz Kościuszko and Prince Józef Poniatowski, heroes of the fight for freedom, are buried in the cathedral. In the mid-19th century, the Austrians transformed Wawel into the citadel of the Krakow fortress, surrounding it with bastions and erecting barracks. After years of Austrian captivity, Wawel finally enjoys freedom. The year 1918 brings the rebirth of the state and nation. In 1919, soldiers of the new republic bring gifts, weapons from Krakow warehouses and captured Austrian cannons, the first sparks of a future collection. The 1921 Treaty of Riga returns stolen treasures to Poland. Cannon barrels, ceremonial helmets, and ancient weapons. The surviving cannons and armor become the seed of a future collection, giving birth to a new armory. Proof that the memory of arms survives even in the heart of the partition-time fortress. The echo of the Szczerbiec sword once again resonates within the Wawel castle, and the walls that remained silent under the partitions speak the language of steel and honor. The peace, however, is not lasting. It is September 1939. The shadow of war descends over Poland. The most valuable treasures of the Wawel castle, including Szczerbiec and the tapestries, hastily leave the castle to escape plunder.
they embark on a dramatic journey across Europe, all the way to Canada, where they lie hidden for years. In 1959 and 1961, the treasures return to Krakow, a reminder of the nation that has not allowed its history to fade. In 1963, Wawel reopens its armory. Once again, its steel barrels reflect light, and each sword and battle that survived partitions, wars, and exile leads us into the depths of the centuries, where steel transforms into memory, and memory into immortal legend. Over the following years, Wawel quietly matures to a new chapter in which the army can speak again in the full light of modernity. After years of preparation, it reopens, rebuilt, illuminated, like a book that continues to add new pages. Here, history comes full circle. From the legends of the first defenders to today's modern exhibition, the armory endures, proving that courage and memory are stronger than time. It proves that the past written in steel still whispers about the future that is yet to come.